tym filmie chciałbym kontynuować zagadnienia związane z funkcją logiczną na przykładzie określonego zadania. Przełączmy się zatem do arkusza, który nazywa się ceny. I tak oto prezentuje się nasze zadanie. Tradycyjnie górna tabela to jest tabela wzorcowa z wynikami. W dolnej tabeli będziemy przeprowadzali nasze obliczenia. Zgodnie z poleceniami należy wykonać obliczenia z założeniami, które znajdują się w komentarzach. Komentarze znajdują się w komórce C1, D1, aż do komórki H1. Analogicznie tutaj te same komentarze znajdują się w dolnej tabeli. Będziemy pracować w następujący sposób. Najpierw dokonamy obliczeń, na samym końcu sformatujemy tą tabelę, żeby wyglądała tak jak wzorcowa, a także na końcu wykonamy polecenie drugie, czyli wstawimy wykresy od 1 do 4. Pierwsza sprawa, jaką musimy obliczyć, to cena zakupu netto staje na komórce C13. Najeżdżam na komórkę C1, żeby widzieć założenia do zadania i analizuję te założenia. Otóż cena może wynosić albo 2,5 zł, albo 3,5 zł, albo 4 zł. I zależna jest ona tylko i wyłącznie od ilości. Oznacza to, że do rozwiązania tego problemu będę musiał użyć dwóch funkcji jeżeli i nie będę musiał korzystać z innych funkcji, ponieważ dla każdej z możliwości postawię tylko jeden warunek. Jak to wygląda? Wpisujemy równa się jeżeli, otwieram nawias i analizuję tradycyjnie ten problem z góry na dół. 2,5 zł wynosi cena zakupu netto, gdy ilość jest większa od 10 tysięcy. A więc pierwszy warunek, jaki stawiamy, ilość większa od 10 tysięcy, w naszym przykładzie B13 większe niż 10 tysięcy. Średnik. Jeżeli tak jest, cena wynosi 2,5 zł, wpisuję 2,5. Średnik. Format walutowy czy księgowy zapis ze złotówkami dodamy później. W formule w funkcji nie wpisujemy złotówek, tylko podajemy same określone wartości. Kolejnym argumentem pierwszej funkcji jeżeli będzie druga zagnieżdżona funkcja jeżeli. Wpisujemy ją. Otwieramy nawias. I tutaj musimy przeanalizować drugi element naszych założeń. 3,5 zł, gdy ilość należy od 5 tysięcy do 10 tysięcy. W tym miejscu możemy postawić tylko jeden warunek i stawiamy warunek B13 większe niż 5 tysięcy średnik. I rozumiemy, że nie chodzi tutaj o wszystkie wartości większe od 5 tysięcy, ale o te wartości, które są większe od 5 tysięcy, ale nie są większe od 10 tysięcy, ponieważ sprawdziliśmy już to za pomocą warunku pierwszego. Czyli w domyśle rozumiemy, że chodzi tu o przedział od 5 do 10 tysięcy i dla tego przedziału cena wynosi 3,5. A dla pozostałych elementów, które nie spełniają powyższych warunków, czyli nie są większe od 10 tysięcy, nie są większe od 5 tysięcy, a więc są równe 5 tysięcy bądź są mniejsze niż 5 tysięcy, cena ma wynosić 4 zł. Dwa nawiasy zamykające dwie funkcje jeżeli. Enterem zatwierdzam. Staję na tej komórce, przeciągam w dół do produktu F. Następnie powinniśmy obliczyć VAT. Najeżdżam na komentarz. VAT to 22% ceny zakupu netto. Staję zatem na komórce D13 i wpisuję 22% razy cena zakupu netto, czyli C13. Enterem zatwierdzam. Ponownie wypełniam formułą w dół dla wszystkich produktów. Następnie mamy obliczyć marżę. I tutaj znowu będziemy musieli korzystać z funkcji logicznych. Przeanalizujemy założenia do obliczenia marży. Marża może wynosić 10% ceny zakupu netto, 15% albo 25%. Rozumiemy zatem, że do opisu tego problemu wykorzystamy dwie funkcje jeżeli. Sprawdzamy także, czy dla poszczególnych możliwości jest więcej niż jeden warunek i okazuje się, że nie. Widzimy, że marża zależy tylko i wyłącznie od ceny zakupu netto, dlatego nie będziemy korzystali z dodatkowych funkcji typu oraz czy lub. Dwie funkcje jeżeli umożliwią opisanie tego problemu. Wpisujemy równa się jeżeli, otwieramy nawias i analizujemy z góry na dół. Gdy cena zakupu netto jest większa od 3,7, wtedy marża wynosi 10% tej ceny. Warunek nasz w takim razie wygląda następująco. Jeżeli C13 jest większe niż 3,7 średnik,
to wtedy marża wynosi 10% razy C13, średnik. Następnie trzecim, ostatnim argumentem pierwszej funkcji jeżeli ponownie będzie druga wewnętrzna zagnieżdżona funkcja jeżeli. Wpisujemy, otwieramy nawias i dla ceny zakupu netto większej od 2,7, a więc C13 większe od 2,7, średnik, wtedy marża wynosi 15% tej ceny, czyli 15% razy C13, średnik. Natomiast jeżeli cena zakupu netto nie jest ani większa od 3,7, ani nie jest większa od 2,7, czyli po prostu wynosi 2,7 albo mniej, wtedy marża wynosi 25% tej ceny, czyli 25% razy C13. Dwa nawiasy zamknięte, enterem zatwierdzam. Przeciągam w dół, żeby wypełnić formułą. Patrzymy następnie na cenę detaliczną i widzimy, że na cenę detaliczną składa się suma ceny zakupu netto, VAT-u i marży. A więc te trzy kolumny musimy do siebie dodać. Cenę zakupu netto, VAT i marżę. Stajemy na komórce F13 i wpisujemy równa się, najszybciej będzie tak, C13 plus D13 plus E13, enterem zatwierdzam i przeciągam w dół do produktu F. Następnie należy obliczyć cenę promocyjną. Stanę zatem na komórce G13 i najadę kursorem na komórkę G1, żeby przeanalizować założenia do obliczania tej ceny, ponieważ nie są one proste. Żeby się nie zgubić, będziemy postępowali zgodnie z procedurą. Pierwsze pytanie, ile mamy możliwości rozwiązania tego problemu, czyli ile niejako rodzajów cen promocyjnych możemy tutaj obliczyć. I widzimy, że cena promocyjna może być 10% niższa niż cena detaliczna, 5% niższa niż cena detaliczna i taka sama jak cena detaliczna. Mamy zatem trzy możliwości, dlatego do opisu tego problemu wykorzystamy dwie funkcje jeżeli. Następnie sprawdzamy poszczególne rozwiązania i sprawdzamy, od czego one zależą. Widzimy, że cena promocyjna, która wynosiłaby 10% mniej niż cena detaliczna, zależy od ilości i od ceny detalicznej właśnie. Oznacza to, że będziemy musieli skorzystać z dodatkowej funkcji logicznej, w tym wypadku z funkcji oraz, która umożliwia postawienie dwóch różnych warunków pozostających ze sobą w takiej relacji, że i jeden i drugi ma być spełniony, czyli w relacji koniunkcji. To samo dotyczy ceny niższej o 5% od ceny detalicznej. Także tam są dwa warunki, ilość większa od 1000 i cena detaliczna większa od 2 zł. Także tutaj będziemy musieli skorzystać z funkcji oraz. Oznacza to, że do opisu tego problemu będziemy musieli skorzystać z dwóch funkcji jeżeli i także dwóch funkcji oraz. Kolejny problem to co to oznacza, że cena promocyjna jest 10% niższa niż cena detaliczna. No my to rozumiemy, ale jak to zapisać matematycznie? I najprościej zapisać to w taki sposób, jeżeli coś jest 10% niższe od ceny detalicznej, to oznacza, że stanowi 90% tej ceny. Jeżeli coś jest 5% niższe niż cena detaliczna, oznacza, że stanowi 95% tej ceny i tak dalej, i tak dalej. Po tych uwagach możemy zacząć wpisywać naszą funkcję. Zaczynamy równa się jeżeli. Otwieramy nawias, mamy do postawienia dwa warunki, dlatego korzystamy z funkcji oraz. Argumentami funkcji oraz będą nasze warunki. Pierwszy warunek, ilość większa niż 8000, czyli B13 większe niż 8000. Średnik. Drugi warunek, cena detaliczna większa niż 4, a cena detaliczna znajduje się w komórce F13, czyli F13 większe niż 4. Zamykamy nawias funkcji oraz. Średnikiem oddzielamy te argumenty od drugiego argumentu funkcji jeżeli. W przypadku, gdy oba warunki są spełnione, cena promocyjna będzie 10% niższa niż cena detaliczna, czyli 90% razy cena detaliczna razy F13. Średnik. Trzecim argumentem pierwszej funkcji jeżeli będzie druga wewnętrzna zagnieżdżona funkcja jeżeli. Otwieramy nawias. Tutaj również mamy do postawienia dwa warunki, dlatego ponownie korzystamy z funkcji oraz.
Argumentami tej funkcji są nasze warunki. Ilość większa od 1000, czyli B13 większe niż 1000. Średnik. Cena detaliczna większa niż 2 zł, czyli F13 większe niż 2. Zamykamy nawias funkcji oraz i średnikiem oddzielamy te argumenty od kolejnych argumentów funkcji jeżeli. Jeżeli te warunki oba są spełnione, cena promocyjna jest 5% niższa niż cena detaliczna, czyli stanowi 95% tej ceny. Razy F13, średnik. A jeżeli warunki powyższe nie są spełnione, oznacza to, że cena promocyjna jest taka sama jak cena detaliczna, to znaczy, że wynosi po prostu F13. Dwa nawiasy na końcu, Enterem zatwierdzamy i wypełniamy formułą w dół. Zbliżamy się do końca naszych obliczeń. Zanim obliczymy udział ilości, jeszcze obliczmy dwie funkcje agregujące i zastosujemy je dla całej tabeli. Równa się suma od B13 do B18, zamykam nawias, i równa się średnia pisane przez Eś od B13 do B18, zamykamy nawias. Zaznaczam białym krzyżykiem te dwie funkcje, które zostały wpisane i przeciągam do komórki H. Dlaczego tu pojawia się błąd dziel przez 0, to już tłumaczyłem w innym filmie. Za chwilę ten błąd zniknie. Teraz policzymy sobie udział ilości. Chodzi tutaj o procentowy udział ilości poszczególnych produktów w sumie ilości ogółem. Mamy zatem ilość poszczególnych produktów w komórce B13, B14, B15 aż do B18 i mamy teraz zaprezentować to procentowo, czyli jaki procent stanowi ilość produktu A w sumie produktów ogółem. W poprzednim filmie dotyczącym wstępu do Excela tłumaczyłem, w jaki sposób liczy się procentowy udział, a liczy się go następująco. Dzieli się poszczególne elementy przez sumę elementów z odpowiednim zapisem wykorzystującym adresowanie bezwzględne. Równa się B13 podzielić na sumę B19, ale żebyśmy zawsze dzielili wszystkie elementy przez adres komórki, w którym znajduje się suma, musi ona zostać zapisana bezwzględnie. W tym celu korzystam z klawisza F4, który zamienia adres względny na bezwzględny, a zamienia ten adres, przy którym miga kursor. W naszym wypadku kursor znajdował się przy komórce B19 i ona została zamieniona na adresowanie bezwzględne. Enterem zatwierdzam i widzimy, że mamy udział dziesiętny. Przeciągnę to do końca. Zgadza się, jest 1, a więc 100% w sumie. Należałoby teraz przejść do formatowania tych wartości. Najpierw przemnożymy razy 100% poprzez wciśnięcie na pasku narzędzi zapisu procentowego i dodamy 2 miejsca po przecinku. Zaznaczymy następnie wartości, które mają przyjąć zapis księgowy i dodamy ten zapis księgowy. A jeżeli chodzi o ilość, to damy zapis dziesiętny i formaty liczbowe się zgadzają. Następnie należy sformatować naszą tabelę. Może zaczniemy od obramowania. Skorzystam z tej listy rozwijanej i wybiorę wszystkie krawędzie. Następnie zaznaczę nagłówek tabeli, a także z wciśniętym kontrolem zaznaczę 2 ostatnie wiersze tabeli. Zmienimy kolor tła na żółty, kolor czcionki zmienimy na niebieski. Są chyba pogrubione jeszcze, wyśrodkowany, powiększony odpowiednio i włączymy zawijanie tekstu, a także wyrównanie w poziomie. Troszkę chyba ta czcionka jest za duża, może taka. O. I w tym momencie widzimy, że nasza tabela wygląda mniej więcej tak samo jak górna. Jeszcze musimy zmienić kolor tła biały na szary. Zaznaczam obszar od A13 do H18 i wybiorę odpowiedni odcień szarości. Mniej więcej taki sam. Nasza tabela została sformatowana. Na koniec pozostaje nam wstawienie 4 wykresów. Zobaczmy, jak one wyglądają.
Wykres pierwszy to prosty wykres kolumnowy dla jednej serii danych. Wykres drugi to wykres skumulowany wartościowy dla 6 serii danych od produktu A do produktu F. Wykres trzeci też dla jednej serii danych, podatek VAT ujęty procentowo dla określonych produktów. Wykres czwarty to wykres warstwowy dla 2 serii danych. Może wstawimy wykres drugi, ten wykres skumulowany wartościowy. Cena zakupu netto, cena detaliczna i cena promocyjna. Jak wstawić taki wykres? Przełączę się do arkusza ceny i zaznaczę odpowiednio kolumnę produktów, a więc od A1 do A7. Następnie z wciśniętym klawiszem Ctrl zaznaczę kolumnę ceny zakupu netto, kolumnę ceny detalicznej łącznie z kolumną ceny promocyjnej. I tak zaznaczone dane posłużą mi do wstawienia tego wykresu. Wstawianie, wszystkie wykresy, zakładka wszystkie wykresy. Jest to wykres skumulowany, wartościowy o takim sposobie pobierania danych. Klikam na OK, powiększę ten wykres jeszcze i może go trochę przesunę. Tutaj pod spód, zobaczmy jak on wygląda. Czy jest to ten sam wykres? Tak, jest to ten sam wykres. Jedyną rzeczą, jaką musimy zmienić, to musimy zmienić położenie legendy, ponieważ powinna ona się znajdować z tej strony. Zaznaczmy legendę, dodaj elementy wykresu. Legenda ma znajdować się ze strony lewej. Porównajmy sobie teraz te wykresy. Wykres wstawiony przez nas i wykres drugi. Zmienić musimy jeszcze tylko i wyłącznie tytuł wykresu. Wracamy do arkusza ceny. Klikamy podwójnie w miejscu tytuł wykresu i wpisujemy cenę. W ten sposób nasz wykres został wstawiony i wygląda tak, jak ma wyglądać. Jeżeli chodzi o pozostałe wykresy, nie będziemy ich tutaj wstawiać. Ja w poprzednim filmie mówiłem, w jaki sposób tworzy się wykresy i na co należy zwrócić uwagę. Popatrzmy jeszcze raz na naszą tabelę. Obliczenia się zgadzają, format się zgadza, zadanie zostało wykonane.